Cześć, witajcie, Krzysztof z tej strony. Dzisiaj na kanale będzie taki oto wioślarz firmy Atletika. Jak widzicie, kupiłem go 27 stycznia 2025 roku. Dostarczono mi 6 lutego 2025 roku, a dzisiaj jest 16 marca. Samo urządzenie generalnie bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło i dalej będziecie widzieli, że tak powiem, kilka fragmentów, na których będę prezentował to urządzenie. W skrócie, jeżeli chodzi o sam sklep i samą markę, bo niewiele osób jakby pewnie ją kojarzy, też w niej kojarzyłem. Być może jak ktoś jest bliżej tego biznesu, może wie, co to jest za marka z Niemiec. Nie było za dużo opinii, w ogóle nie znalazłem nic kompletnie na YouTubie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek recenzję. Więc trochę z takim lekkim, że tak powiem, dreszczykiem zamawiałem. Aczkolwiek wybieramy zawsze PayPala i wiemy, że jakby coś, to pieniądze nie są stracone. Ale co mnie zachęciło, no to, że tam wśród osób, które były, że tak powiem, face'owały ten produkt, były osoby, które można było zweryfikować, że rzeczywiście żyją i są. I tam kilku było, że tak powiem, takich youtuberów, można powiedzieć, albo jakiś, nie wiem, piłkarz, w sensie bramkarz, chyba jak dobrze Leverkusen. Mało to istotne. Generalnie przekonała mnie ta, że tak powiem, ta informacja, aczkolwiek dużo rzeczy można znaleźć też w sieci, gdzie ludzie piszą, że długo czekali na sprzęt. Ja też, jak widzieliście, kilka dni czekałem, mimo że na stanie, że tak powiem, samo to urządzenie było, ale tłumaczyli się tym, że akurat mieli bardzo dużo zamówień pomiędzy świętami i po prostu spadło im to, że tak powiem, mi się ciągnęło przez najbliższy tam, powiedzmy, 1,5 miesiąca. Ja, jeżeli chodzi o moje takie doświadczenia, to powiem tak, że trochę ta obsługa klienta tam trochę słabo idzie, no bo jak zadałem pytanie, z jakimi urządzeniami ten wioślarz jest kompatybilny, mówię o pulsometrach, to dopiero po miesiącu mi odpisali. Pisali tylko i wyłącznie, że jest z jednym. Widzicie teraz na ekranie, ekranie z Polarem, tak? No, z Polarem, z opaskami Polara. Jeżeli chodzi o kompatybilność tego urządzenia, jeżeli chodzi o ten komputer pokładowy, to mamy tylko dwie aplikacje, też widzicie teraz na ekranie. I też będzie w tym materiale, jak to działa, w sensie, no, jak z tego korzystałem. Ja zrobiłem dwie modyfikacje, te modyfikacje też zobaczycie w całym, że tak powiem, planie tego filmu. Dlaczego w ogóle wioślarz? No, gdzieś tam, powiedzmy, potrzebowałem takiego urządzenia, żeby na bieżąco trochę polepszyć swoją kondycję. Brałem pod uwagę oczywiście Concept 2. Teraz widzicie film z Concept 2 porównanie, ale powiem wam, że jak zobaczyłem koncepta, a potem zacząłem no to mi się kojarzyło rzeczywiście z takim profesjonalnym sprzętem. Zresztą tak to też, tak powiem, reklamują. Mówią, że to jest sprzęt studyjny, który można kupić i zamówić w domu. Większość chyba zamawiających to są niestety albo niestety tak naprawdę mówię o tym, że nie wiemy generalnie właśnie jak to działa. Nie jest to dla użytkowników takich domowych, tylko raczej dla siłowni, jakichś tam fitness klubów i tak dalej. Ale są dwa modele tej Atletiki i ten się wyróżnia tym, że ma właśnie zarówno jest powietrzny, jak i magnetyczny. Dla mnie te tutaj warianty dotyczące obciążenia są wystarczające. Myślę, że jeżeli ktoś szuka urządzenia, które będzie łączyło się za pomocą komputera, tam nie wiem, weryfikowało różne parametry, które daje akurat koncept, no to pewnie wybierze koncepta, ale myślę, że to jest ciekawa alternatywa, biorąc pod uwagę cenę. Tym bardziej, że jest jeszcze wersja Atletiki tylko i wyłącznie powietrzna, która kosztuje trochę mniej i jest, można powiedzieć, dość podobna do koncepta. No słuchajcie, zapraszam, co będzie w filmie, pokażę mniej więcej, jak z tego się korzysta, też jak wygląda paczka, wymiary paczki, żeby się też spodziewać po prostu, jak to wygląda. Idzie to przesyłką kurierską na palecie. Dobra, zapraszam. Tak przychodzi przesyłka, jak widzicie, na palecie. I teraz jakie wymiary? Okej, tak to wszystko wygląda. Wyciągnięte wszystko z pudełka. Tak wygląda po rozłożeniu tutaj, jak widzicie, na podłodze. Mamy instrukcję taką A4, wszystkie elementy tutaj opisane, więc wygląda na to, że krok po kroku mamy tutaj komplet wszystkich elementów i będzie można po kolei to
składać. Więc co? Start! Składamy, działamy. Tu mamy tak oto wyglądający wyświetlacz. No spory, fajny. Dodali do tego 2 baterie, pewnie na podtrzymanie, bo generalnie nie potrzebuje to zasilania. Mamy jakiś tutaj wkrętaczek, no i komplet rzeczy, które powinny wystarczyć do tego, żeby skręcić całość. Ja oczywiście sobie założę tutaj, właśnie nie założę, tylko wezmę elektryczny śrubokręt, więc pójdzie mi to dużo szybciej. Tutaj widzę, są impulsiki też potrzebne, więc zaczynamy, skręcamy. Tak wygląda model już po złożeniu. Mi to zajęło jakieś 40 minut. Myślę, że gdyby dodali opisy na tych pakiecie sirup, jaki tam jest numer z instrukcji, to by było to dużo szybciej, myślę, że 20 minut. Pewnie gdybym to drugi raz składał, to też już bym się nie zastanawiał, wiem co do czego. I teraz tak, jest to konstrukcja oczywiście ze stali głównie. Tu jest oczywiście tworzywa, więc pokażę co i jak. Mamy tu szynę, ta szyna jest naprawdę porządna i ciężka. Tak to wygląda. Wszędzie są te wszystkie rzeczy, to są naklejki. Tu jeżeli chodzi o to, to mamy obojnik, który powoduje, że nie ucieknie nam siedzisko. Tutaj trochę zbiera to palce, ale powiedzmy nie jest to jakiś dramat. Jeżeli chodzi o same siedzisko, to naprawdę bardzo lekko sobie to idzie. Widać, samo zjeżdża w momencie, kiedy nikt nie siedzi. Lekko się buja, można powiedzieć, ale to nie czuć, jak się już wsiądzie, bo szczerze mówiąc pod wpływem tutaj ciężaru to się stabilizuje. Ono oczywiście z tej strony też ma dokładnie to samo, czyli obojnik i na tym się zatrzymuje. Dobra, jeżeli chodzi o tutaj z kolei nasze pedały, nie wiem jak to nazwać, w sensie na stopy. Bardzo fajnie to zrobione, porządnie. Zobaczcie, jak prosto się w ogóle to demontuje. Nie trzeba nic odpinać, tylko po prostu wkłada się stopę, zablokowuje w ten sposób i już macie. Tak nic się nie jest w stanie się wyrwać. A jak kończycie pracę, to wystarczy zrobić tak, po prostu ściągnąć. Regulacja tutaj długości tych stóp, jak najbardziej, to jest porządny naprawdę plastik, nic się z tym nie powinno dziać na pewno. W ogóle sama maszyna może być rozłączona na 2 części, tu wystarczy wyciągnąć ten bolec i po prostu podnieść tą część i ją ściągnąć. Ja następnie to robię, bo rzeczywiście to jest prostsze. Tu mamy oczywiście uchwyt też solidny, widzicie, łańcuch metalowy. Można to powiesić albo zostawić tu w tym miejscu, albo tu. Sam wyświetlacz, jedyny minus jaki zauważyłem, to że pod kątem praktycznie już nie widać, jak widzicie. Dopiero jak jesteśmy naprzeciwko, to jest w stanie człowiek coś odczytać, no ale to powiedzmy nie jest jakimś dramatem. Same tutaj ustawienia oczywiście do konfiguracji własnej. Tu mamy możliwość podwieszenia sobie telefonu, albo jakiegoś tabletu, albo jakiegoś nawet monitoru. Ja tutaj 16-calowy taki płaski monitor zainstalowałem i bez problemu można było tutaj to zamontować. Myślę, że spokojnie większe rzeczy można zamontować również na tej ramie. Ta rama jest stalowa, więc na pewno nic się z tym nie będzie działo. Tu jest regulacja oczywiście też, jeżeli chodzi o ten kąt, można to jakoś tam wyregulować, ale to zostawiłem tak jak jest. Tutaj naklejka, tutaj jest zaślepka taka z tworzywa, kółeczka naprawdę porządne, guma, ale taka naprawdę bardzo twarda i fajnie to wszystko chodzi. Tu jeżeli chodzi o te części, to wszędzie jest albo plastik, tak jak tu i tu, albo stal, czyli tu jest też plastik, tu jest plastik, tu jest blacha, tu jest plastik, to jest też plastik. No i tutaj jest też plastik oczywiście. Ta strona jest ładniejsza, ale no nie mam wam jak pokazać. Musicie zaufać, że jest ładna. Naprawdę. I tutaj też naklejka. Dobra. Tutaj, jeżeli chodzi o tą wajchę, bez problemu fajnie to chodzi. Można oczywiście, jak się jest pewnie trochę niższym, to mieć problem z tym, żeby dosięgnąć tutaj do tego.
No zobaczcie, jeżeli ja sobie zamontuję, powiedzmy tak na szybko. Cyk. To jest naprawdę fajne zapinanie, muszę przyznać, że nie wiem, czy to jest standard, bo nie miałem już wcześniej jakichś takich większych, ale zobaczcie tutaj, o, jest możliwość oczywiście dosiągnięcia, ale jak ktoś jest krótszy albo nie wygnie się za bardzo, to będzie musiał po prostu zejść z maszyny, ale żeby zejść z maszyny wystarczy robić tak i już może tu sobie regulować. Regulacja chodzi bardzo płynnie, nie trzeba jakoś dużo tutaj energii włożyć i do tego momentu jest powierzchny, do tego jeszcze dochodzi magnetyczny. To za chwilę zrobimy jakiś tam, powiedzmy, test. Chyba wszystko mówiłem tak w skrócie, więc zobaczmy, jak to działa. Ok, jak wcześniej wspomniałem, ten oto model ma, jak widzicie tutaj, ten panel informacyjny podświetlany, więc w nocy fajnie go widać. Zaraz pokażę. Alexa, turn off the light. No i teraz mamy zupełnie ciemno, więc jak widzicie, fajnie to jest podświetlone. Tu u góry mam tablet, więc generalnie można sobie właśnie zamontować tablet. Tu akurat jest jedna z dwóch aplikacji, która jest dedykowana, to jest akurat aplikacja The Fit. Alexa, turn on the light. Jednak zapalimy, żeby trochę więcej było widać. Więc naprawdę trzeba przyznać, że ten podświetlany model, w sensie w tym modelu podświetlany ten ekran jest naprawdę fajny, bo jeszcze jest podobny model Atletiki, ale nie ma właśnie podświetlonego ekranu tam z informacji, które się doczytałem, dlatego właśnie kupiłem ten model. Ale widzicie, można spokojnie sobie tablet zamontować, połączyć po bluetoothie i przekazuje się tutaj informacje bezpośrednio tego tabletu. Dobra, zobaczcie, jak to będzie wyglądać w tej aplikacji. No i ruszamy, tak? Mamy 15 level. No i dzieje się, tak? W ten sposób można korzystać. Tutaj mamy jakieś takie podstawowe, jak widzicie, zapisane treningi. Możemy tutaj założyć oczywiście jakiś swój profil i przetrzymywać te informacje właśnie w tej aplikacji. No i jak tu zmienię na przykład zobaczcie, na 10 i zacznę tutaj już działać, to od razu tam się też zmieni level na 10, jak widać. Więc no to jest jedna z dwóch aplikacji. Druga, o której wspomniałem, to jest KinoMap. To są tylko te dwie aplikacje, które znalazłem, które generalnie są też wpisane jako te, które są wspierane przez ten model. Więc również wspierane przez ten model jest oprogramowanie firmy KinoMap, którą możecie podłączyć za pomocą Bluetooth, tutaj również z niego korzystać, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ta aplikacja nie jest darmowa i żeby z niej korzystać, musicie wykupić sobie abonament. Jedynym darmowym oprogramowaniem, które jest, że tak powiem, do wykorzystania, to jest ta wcześniejsza aplikacja, która też, no, nie oszukujmy się, nie jest niczym wyjątkowym. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości dodadzą do aplikacji Atletika właśnie również wioślarze. To będzie strzał 10. Ok, zrobiłem dwie modyfikacje. Jedna to jest taka, której zamieniłem tutaj tą śrubę i nakrętkę na takie dwie, że tak powiem, jedna śruba 8 ze ściętym łebkiem. No i tutaj skupiłem sobie takie
takie dźwigienki, dzięki którym możecie spokojnie bez żadnych kluczy po prostu sobie regulować tutaj ten, o widzicie, ekranik, więc to jest pierwsza rzecz. A druga, jaką zrobiłem, to, że w momencie, kiedy chcecie już maszynę złożyć, zobaczcie, tutaj mamy ten element, ten, że tak powiem, sobie zrobiłem tutaj takie coś, dzięki któremu możecie podwiesić, że tak powiem, ten bolec w taki sposób, żeby go nie trzymać gdzieś tam w kieszeni albo gdzieś tam przypinać. No i wtedy bez problemu sobie, powiedzmy, ściągacie całość. No, chociażby w ten sposób. I nie musicie się zastanawiać, gdzie macie tą, że tak powiem, część, która mogłaby się gdzieś tam rzeczywiście miotać. Okej, teraz na krótkie podsumowanie. Wydaje mi się, że ta opinia, no bo tak bym to raczej nazwał, nie test, mam nadzieję, że pomoże po prostu tym, którzy zastanawiają się nad tym, co kupić na rynku, bo rzeczywiście na rynku jest sporo tego. Ja powiem szczerze, że już byłem bliski zakupu w Decathlonie, gdyby nie to, że zmienili z dnia na dzień, że tak powiem, cenę, to generalnie już bym miał pewnie Decathlona, jakiś tam model, ale też, tak powiem, podróż do Decathlona i zobaczenie, jak działa koncept, doprowadziło do tego, że kupiłem właśnie tą maszynę. Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę te wszystkie minusy, czyli brak kompatybilności szerszej, jeżeli chodzi o jakieś aplikacje zewnętrznej, no spowoduje, że przynajmniej świadomi będziecie kupować tą maszynę. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie, a tymczasem trzymajcie. Cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!